Dzień dobry. Jestem gdzieś w połówce dnia i czas coś zjeść, ponieważ miałem wczoraj wieczorem znowu jakąś lekką awarię, wiecie jak to na wyjazdach jest żołądkową. Chcę Wam pokazać, jak miasto wygląda. Jest trochę śmieci, ale ogólnie w mieście jest w miarę czysto. Poza miastem już jest średnio. Co w dzisiejszym odcinku? Na pewno pokażę Wam, co tam dobrego będę jadł. Chcę pokosztować tradycyjnej marokańskiej kuchni. I jeśli będzie mi dzisiaj dane, pojedziemy na wzgórze. To wzgórze, które być może już gdzieś na Instagramie Wam wrzuciłem, albo jakieś już ujęcia w poprzednich odcinków widzieliście. Serdecznie zapraszam. To tak może na początek inaczej. Jeżeli doceniacie to, co robię, jeżeli macie jakiś bonus z tych filmów, to bardzo Was proszę, napiszcie komentarz, lajka, subskrypcja, podbicie. To jest teraz coś nowego, gdzie dajesz łapkę w górę i na dole pokazuje Ci się podbij. No to jakaś nowa funkcja w YouTubie, więc podbij. To też, tak mądrzejsi ode mnie mówią, sprzyja rozwojowi mojego kanału. Przepraszam, dlaczego o tym mówię? Już Wam powiem, o co tak naprawdę chodzi z tymi podbiciami, lajkami i komentarzami i czemu tak na początku odcinka zacząłem o tym gadać. No moi drodzy, dlatego, że mój kanał nie jest kanałem, który zarabia. Mój kanał nie jest z patronajtami, wrzuć mi na kawkę. Nigdy czegoś takiego żeście ode mnie nie usłyszeli. Dlatego, że ja szanuję Was i nie chcę od Was żadnych pieniędzy. Miło mi jest, jeżeli mój kanał się rozrasta, jest więcej subskrybentów, są komentarze, są lajki, są podbicia. To jest dla mnie wartość. Mam nadzieję, że dla Was również. Że nie idę w kierunku daj. Bardziej oglądaj. I to też jest dla mnie plus i radość dla całej ekipy, z którą współpracuję. Czy to się przekłada na kasę? Teraz powiecie, a no, nie bierzesz kasy, ale przecież no, jak ktoś ogląda, to masz z tego hajs. No to ja Wam proponuję, otwórzcie sobie kanał i zobaczycie, jaki to jest hajs. To tak dla wszystkich tych, którzy zawsze muszą jakąś dziurę w całym znaleźć. Teraz udajemy się do restauracji. Rafia. Od razu bez ogródek pokazuję już Wam ceny, jakie tutaj są. Co ja będę jadł. Tu są takie tradycyjne menu, to jest po francusku, parle français. W każdym razie dzisiaj w każdy dzień mają inne danie tradycyjne. Dzisiaj jest rifsa za 55 dirhamów, już ostatnia, więc nie wiem, czy się mi uda jeszcze na nią załapać. Ja sobie karot, juice de carotte, pierdyk, 22 dirhamy kosztuje. Renault 5. To jeszcze Wam powiem tak, zanim trochę odejdę od tego menu. Jeżeli chcecie klasyczki zobaczyć, motoryzacyjne, europejskie, a przede wszystkim francuskie, to na pewno w Agadirze znajdziecie. Renault 5, Renault 12, Renault Bóg wie jeszcze jakie. Naprawdę można tutaj stare auta zobaczyć. A co tu dużo mówić, proszę, 19 stara,
Renault 19, a i czasami można i Golfa znaleźć i jakieś takie Volkswageny czy coś takiego. Teraz Wam jeszcze z tej strony pokażę już po angielsku, jakie są ceny. Dajcie sobie na stop klatkę, żebyście mieli świadomość, co ile kosztuje w takiej, powiem Wam, fancy restauracji. Jak na Agadir, znana restauracja. Podobno dobre żarcie dają, więc skosztujemy. Oczywiście Wam powiem, jak to smakowało. Byłem również w toalecie. Ja Wam tylko tak rzucę kamerą. O, hop. I powiem Wam, dobrze to wygląda, jest czysto, jest pachnąco. Nie wszędzie tak jest. A tutaj jak najbardziej. Bo jeżeli chcecie posłuchać starego dziada, jak to jest w gastronomii, to podobno, myślę, że to się sprawdza. No, mam już siwe włosy na głowie. Jak wchodzisz do restauracji, zobacz, jak jest w toalecie, a będziesz wiedział, jak jest na kuchni. Wiecie, że ja wiem, jak jest na sali, w toalecie i na kuchni, nawet na zapleczu kelnerskim, a może nawet i w magazynach. I może nie wszędzie, ale w wielu przypadkach to się sprawdza. Więc tutaj też taką miarą to biorę. Jest dobry kibel, więc powinno być czysto na kuchni, nie powinno być awarii. No i dobre jedzenie. Mądrości pana Mietka. Hello. Hello, welcome. Przyszedł pan kelner, więc wybaczcie, trzeba zamówić. Słuchajcie, no tak wygląda kuchnia. Tam... Can I record it? Okay. Yeah? Słuchajcie, wbijam się na kuchnię. Hello! Popatrzcie, jest zmywarka. Wygląda to dobrze, lodówki, wszystko. Nie no. I co Wam mówiłem? Czysto w kiblu, czysto na... Co tu żeś przyniósł? Oliwki. Okej. Yeah, perfect. Thank you. Czysto w toalecie, czysto na kuchni. Jest nieźle. Myślę, że to jest bardziej wydawka i przygotowanie kelnerów. Taka... A, kuchnia jest dalej. Dobra, co tu mamy? Mamy sztućce trochę rozbebeszone, ale są wypolerowane z tego co widzę. No i jest system. Zobaczcie. No chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że jeżeli nie ma w restauracji systemu sprzedażowego, magazynowego, to pójdzie z torbami. Chyba to jest jasne, nie? Musi coś takiego być. Po to, żeby gospodarka magazynowa, sprzedaż była po prostu na właściwych torach. Co oni tu mają? Jeszcze tu mają... Słuchajcie, patrzę co tu mają w lodówce, jakieś deserki. This dessert, this creme caramel, this tart chocolate tart, and this tiramisu, caramel and chocolate. This is the Trefeza. This restaurant, this #1 in food Moroccan food in Agadir. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, że trafiłem do restauracji, która jest numer 1 w Maroko. Wow. A na dowód, to już Wam pokażę, mają tu z TripAdvisora o takie oceny i takie dyplomy. 19-18 rok. Obok tego jest król. Król Maroko. Moi drodzy, takie dania. Tutaj jeszcze oliwki. I chlebek. Nie wiem jak się za to zabrać.
Ale spróbuję. Jest jajko. Słuchajcie, A tam obok jajka coś. jest jajko, jest serek topiony, najprawdopodobniej. Jest cytryna, jest chlebek. Są daktyle. Daktyle? Ale słuchajcie, to co to? Nie mam pojęcia. Muszę gościa zapytać, co to jest. Nie jadłem jeszcze. Jeszcze takie, na ciepłe, na ciepło. Jakieś zboże? Może. Więc smacznego Wam życzę. Jeżeli to ogarnę, w jaki sposób to jeść, to Wam pokażę. Słuchajcie, instrukcję obsługi od zupy. Cytryna idzie do środeczka, bardzo proszę. Cytryna idzie do środeczka. A, tak. Cytryna idzie do środeczka. I teraz sobie łyżką zabełtamy. Słuchajcie, ja mam instruktora. Zupa. Zupa. Tak, zamieszamy. Ładnie pachnie. Dobre. Teraz tak. Mogę sobie daktyl. Pierwsze tak, czy pierwsze tak? A, pierwsze mam ugryźć. A ja sobie to tak pomaczam. Albo można daktylka. Very good. Yeah, I'm Shibakia. This is more delicious. Come eat little. Szabakija troszkę. You eat, yeah. Kurczę, to jest słodkie. Chyba teraz? może deser, nie? Deser z zupą. Jest ok? Thank you so much. Więc daktyle, deser, wszystko z zupą. Jajko mogę sobie też obrać i jeść z zupą do środka. This carrot juice. Carrot juice jeszcze do tego. Super, thank you so much. A serkiem topionym mogę sobie posmarować chlebek. Słuchajcie, wiem, dużo tego. No ale czy wy wiecie, jak taką zupę jeść? Ja jestem pierwszy raz, wolę zapytać, niż przyjechał gość z Polski z kamerą i on wie, jak to jeść. Kuba mać, nie? No ale tak nie jest. Ja nie wiem, jak to jeść, więc głupa nie będę palił i powiem wam z obserwacji z gastronomii, jak ja pracowałem, jeszcze to dawno było, wiecie, o co chodzi, to wiele ludzi nie wiedziało, którymi sztućcami się je przystawkę, danie główne, no bo one były rozłożone. I wiecie, ile ja widziałem takich osłów w marynarkach i jakie to nie przyjechały damusie. One nie wiedziały w ogóle, jakby im widły dać, to one też by tym jadły. Pamiętam taką panią, nie wiem skąd ona była, mówi: proszę pana, proszę wybaczyć, ale ja nie wiem, którymi sztućcami przystawkę jeść. I czy już wiadomo, jakie będą dania? Owszem, można to zaczaić, jeżeli jesteście zaproszeni na uroczystość. Jakie dania będą? Może jakie nie, ale ile dań będzie po tym, jakie sztućce są nakryte na stole. Dużo gadania, trzeba się wziąć za tę pyszność. Smacznego wam życzę. Dobra. Skończyłem jeść zupę. Zobaczcie, co zostało. Nie zostało nic. Ja to wszystko opieprzyłem. Naprawdę ta zupa była pycha. Polecam wam, jeżeli będziecie w Maroko. Inaczej to się komponuje w ustach, wiecie, te daktyle, słodki, zupa. No ale
Było git. Polecam. No to przyszedł czas na uregulowanie rachunku. Za 2 soki i tą zupę jestem, mówię Wam otwarcie i szczerze, że jestem pojedzony tym. Płacę 83 dirhamy. Plus oczywiście napiwek, bo jak najbardziej się należy za profeskę. Jaki napiwek powinienem zostawić? Dajcie mi znać. Skoro 83. Thank you so much. 83 płacę, no to jaki napiwek? Tylko dajcie sobie spokój. Najczęściej na Facebooku coś takiego idzie, że Napiwko się nie należy, bo każdy powinien dostać napiwek. napiwek się należy fryzjerom, napiwek się należy kelnerom, napiwek należy się, jakby to powiedzieć, każdemu usługodawcy, który dobrze wykona swoją robotę. Ja Wam powiem tak. To jest coś, oczywiście jeżeli chcecie, to nie jest przymus. Jeżeli chcecie, zostawcie napiwek. To jest takie in plus, bo człowiek się starał. A, i zobaczcie, jeszcze mi przyniósł... No. Thank you so much. Jeszcze mi przyniósł resztę, mimo że mu podziękowałem. Napiszcie, ile byście zostawili na piwko. Bez hejtu, bez jakichś tam... Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy kamera oddaje to, jak spojrzycie tam daleko, jaki jest pył tutaj w mieście. Myślę, że to z pustyni niesie taki właśnie taki brud, pył, nie wiem, czy to, co to jest, piasek? No pył, no. Kolejny klasyczek, 309. Moi drodzy, tak jak planowane było, jeszcze w dniu dzisiejszym, w tym odcinku udamy się na Oufelię, czyli tą górę, którą już Wam pokazywałem. Może się powtarzam, słuchajcie, ale dzień płynie, więc tak nie wszystko ogarniam. Wybaczycie mi, nie? No więc tak, to się nazywa Daniala. No i tu jest stacja dolna kolejki. Ile za taksę zapłaciłem? Skorzystałem nie z takich taksówek, tylko z Ubera, arabskiego Ubera, czy też marokańskiego. Czytałem na internecie, różnych forach, nie znalazłem takiej informacji, czytałem, że nie ma Ubera w Maroku. Ubera nie, ale jest coś zastępczego i tym razem zadziałało. Później Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Moi drodzy, już Wam pokażę cenę, czyli 130 standard, 130 dirhamów. Dla tubelców jest za 100. Ale nie o to. Ja chcę tylko w jedną stronę, no bo z powrotem może sobie taksóweczkę wezmę, żeby mieć różny obraz na to, jak to wygląda. Czyli a w jedną stronę do góry kosztuje 90 dirhamów. Tak to wygląda. Panie już Was witają, pytają na ile osób, w którą stronę. Wygląda to no dosyć profesjonalnie, powiem Wam. No. I jakiś mały supermarket, by usiąść, coś wypić. Zauważyłem, że każdy wagonik jest sprzątany. Chyba dezynfekcja się odbywa również. Yeah, now?
mury obronne były zdewastowane po trzęsieniu ziemi w 1960 roku. Zostały odbudowane. No wygląda to nowo. Ale dali radę, odbudowali. No, z tej perspektywy to prócz tej rozległej plaży no, ukazuje się nam port. Liczyłem, że będzie jakiś zachód słońca, no ale przy tym zakurzeniu nieba no niestety nie dzisiaj. No nie dzisiaj i w ogóle, bo nie zamierzam tu jeszcze raz przyjeżdżać. A ja sobie robię spacerek wieczorny koło tych murów. Tak naprawdę to muszę zobaczyć, gdzie taksa odjeżdża. Bo ja przyjechałem kolejką, no a wrócić trzeba. No i tak pan Mietek wykombinował, że w jedną stronę se kolejeczką, pyk pyk, w drugą stronę taksóweczką, tylko taksóweczka jest tam. Nie wiem, czy to widać moim palcem. Trochę daleko, ale wieczorny spacer wyjdzie mi na zdrowie. Moi drodzy, kto wytrwał do końca w tym odcinku, ten niech w komentarzu napisze swoje imię. W następnej podróży, najprawdopodobniej po Azji, znowu południowo-wschodniej, każdego wymienię z imienia. Kto zostawi imię w komentarzu? Serdecznie zapraszam. Jestem ciekaw, czy choć jedno imię się znajdzie. Bo tak widzę, że nie zawsze do końca oglądacie. To jest wasz wybór, ale mój bonus, że każdego wymienię z imienia. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do komentowania. Trzymajcie się. Cześć. Ale to jeszcze nie koniec serii z Maroką. Zapraszam do kolejnych odcinków, a pozdrowionka będą w pierwszym odcinku z podróży po Azji Południowo-Wschodniej. Trzymajcie się. Hej!